Zagrajnik TV. Mody. Mody do giereczek. Śmieszna sprawa, takie mody. Tu zmienią jakiś drobiazg, tu dodadzą jakąś zabawną pierdółkę. Fajnie. Fajnie. Weźmy na przykład najpopularniejsze mody do pierwszej z brzegu gierki na Steama. Niech będzie... no... Niech będzie Total War Warhammer 2. O proszę, najczęściej ściągany mod. Lepsza kamera. Drugi, jakieś podmienione obiekty. Trzeci, nowe ikonki. Czwarty, ponad 250 nowych umiejętności, ponad 200 nowych technologii, ponad 100 nowych budynków, totalnie przebudowana mechanika walki, tak by zbliżona była do figurkowego i książkowego oryginału, poprawiony balans wszystkich jednostek i nacji oraz dziesiątki zupełnie nowych jednostek i mechanik, najwyższe oceny w historii wszystkich modów do gier z serii Total War i ponad 170 000 subskrybentów. Tak. Grimhammera 2 z całą pewnością nie można nazwać małym modem. W ten czy inny sposób wpływa on bowiem na niemal każdą mechanikę Total War Warhammer 2, czyniąc z niej w efekcie grę nieporównywalnie lepszą. Myślę, że nie będzie wielką przesadą stwierdzenie, iż to, że gra plasuje się od dłuższego czasu w pierwszej 20 w rankingu najpopularniejszych pozycji na Steamie, to w dużej mierze właśnie zasługa tego moda. No, to żeby było jeszcze ciekawiej, Grimhammer 2 to niemal w całości dzieło tylko jednego człowieka, kryjącego się pod pseudonimem Fenrisa Michała, który jest też autorem książki fantasy, patronem Zagrajnika i naszym dobrym kumplem. I dziś opowie nam trochę o swojej pracy. Hej, nazywam się Michał i jestem lepiej znany w community jako Fenris. Jestem twórcą serii modów SFO, a największy z nich SFO Grimhammer 2 jest również największym modem to Total War Warhammer 2. To zacznijmy od początku, czyli od tego, jak to się stało, że Michał zaczął modować Warhammera. Swoją przygodę z modowaniem zacząłem około 3 lat temu. Takim poważnym modowaniem wraz z premierą pierwszego Total War Warhammera. Sam jestem wielkim fanem Warhammera i pierwsze co mnie uderzyło w tej grze to rzeczy, które mi się nie podobają. Gra była bardzo dobra, aczkolwiek można powiedzieć, że był to zaledwie czubek góry lodowej tego, czym jest świat Warhammera. Zacząłem więc powoli sam modować grę, na zasadzie sprawiając, że jest trochę trudniejsza, dając jakieś małe smaczki. Doszło do takiego stopnia, że pewne osoby nagle zaczęły do mnie pisać: ej, to jest coś fajnego, może byś zrobił większą kompilację tych wszystkich zmian, to nam się zaczyna podobać. I wtedy zostałem zaproszony tak jakby do tworzenia modyfikacji Steel Faith Overhaul i to była taka pierwszy wielki projekt, który współtworzyłem z imiennikiem tego moda, czyli w imieniu Steel Faith. Razem tworzyliśmy tą modyfikację przez około pół roku, dodając ciągle nowe rzeczy, ulepszając i tak dalej. I było to nadal na zasadzie takiego: siadam sobie godzinkę dziennie, mogę coś tam się pobawić, ale głównie grałem, tak? A po około pół roku, gdy ta osoba odeszła, przejąłem cały projekt. Ludzie coraz częściej pytali mnie o to, czy mogą mnie wesprzeć, więc zgodziłem się na tą formę i tą drogą w bardzo krótkim czasie doszliśmy do pewnego rodzaju profesjonalizacji tego modu. Aktualnie społeczność SFO to ponad 170 000 osób na Steamie i 11 000 na Discordzie. Społeczność ta budowała się przez niemal 3 lata, ale chyba jednym z najfajniejszych aspektów jej jest to, że jest totalnie samoistna w tym momencie, ponieważ wszyscy moderzy, osoby zajmujące się za balans, moderatorzy, oni tak naprawdę zarządzają w tym momencie Discordem i całą społecznością, a ja tam przychodzę od czasu do czasu, żeby się pobawić. Dlaczego? Ponieważ moduję i traktuję to jako swoją pracę i nie mam przez to czasu, aczkolwiek to jest... Moja żona zawsze się śmieje, że ja nie potrafię dnia przeżyć bez Discorda i chyba jest tak w rzeczywistości, ponieważ działa to dla mnie tak stymulująco, że każdego dnia muszę posiedzieć, porozmawiać z tymi ludźmi, z którymi się tak naprawdę zaprzyjaźniłem. 170 000 subskrybentów, 11 000 aktywnych użytkowników na Discordzie i prężnie działający Patreon w ciągu zaledwie 3 lat. Aha, no i rzucenie etatowej pracy po to, by w całości poświęcić się modowaniu. Brzmi imponująco, więc gdybyście zastanawiali się, czy warto poświęcić czas na modowanie swojej ulubionej gry, to zdecydowanie warto.
Niezmodowany Warhammer to bardzo specyficzne dziecko, bym powiedział, ponieważ wiele rzeczy tam brakuje, jeśli mówimy o lore, czyli o świecie Warhammera, ale również figurkowym odpowiedniku. Chociaż najważniejszym chyba i największym problemem Warhammera, moim zdaniem, i Total Warów jako takich, jest jak łatwo w tych grach można wykorzystywać exploity i oszukiwanie. Jednym z takich pierwszych rzeczy, które ja zawsze jak moduję nowy content, czyli DLC-ki, dodatki, które wychodzą, to jest usuwanie albo wyrzucanie rzeczy, przez które można oszukiwać. Jednym z największych problemów również Warhammera jest to, że stare frakcje, jednostki, DLC-ki niesamowicie odstają od nowych rzeczy. Takim prostym przykładem jest to, że chociażby Imperium ma około 12-15 drzewek technologicznych, różnych ulepszeń, a już nowa frakcja wychodząca potrafi mieć ich 50 albo 60. To samo tyczy się chociażby budynków. Nowe frakcje są tyle bardziej rozbudowane i ciekawsze, że granie starymi jest wręcz traktowane jako kara. Total War to wojna totalna, dlatego niczym dziwnym jest, że to właśnie pełne rozmachu bitwy budzą w tej serii największe emocje. I właśnie bitwom Fenris poświęcił w swoim modzie szczególnie dużo uwagi. Co do samej walki w modzie, przeszła ona totalny redesign, ponieważ walki w Total Warze już od pewnych części są, jakby to powiedzieć, nudne. Po prostu uważam, że są bardzo słabe. Przede wszystkim pod tym względem, że one poszły bardzo w stronę gier typu StarCraft, czyli mniej strategii, większy nacisk jest na APM, czyli Action per Minute, a mniej na samym zastanawianiu się, jak używać jednostki i tym podobne. I sama w ogóle długość walk w grze podstawowej oscyluje gdzieś około 5 minut. No nie jest to zbyt długi czas na epickie bitwy. W SFO staram się, by te bitwy były długości około od 10 do nawet 20 minut, ale przede wszystkim walki trwają znacznie dłużej i umiejętności. Każda jednostka praktycznie w modzie ma swoje umiejętności. Fajne rzeczy, które może robić, taki chociażby Tyrion, który jest uważany w lore za jednego z najlepszych szermierzy, aczkolwiek jest nieco szalony przez miecz Kaina, który wziął w książkach. Tutaj może wpaść w swego rodzaju szał i być znacznie silniejszym, aczkolwiek łatwiej go wtedy zabić. A propos bitew, to warto jeszcze nadmienić, że ich skala w modzie bardziej przypomina te z lore, więc taka na przykład setka rycerzy Grala może prowadzić tu równorzędną walkę z aż 1000 skawenów. SFO Grimhammer 2 jest największym modem do Total War Warhammer 2 i tworząc go opierałem go na 3 najważniejszych filarach, czyli różnorodność, przydatność i wszystko ma swoją cenę. Tak więc postulat różnorodności odnosi się do zapewnienia graczom zupełnie różnych wrażeń, w zależności od tego, jaką grają nacją. Nie są to już tylko inne jednostki i nieznaczne różnice w liczbach, ale diametralnie odmienne mechaniki. Przydatność oznacza, że każda jednostka w grze jest faktycznie użyteczna, ma swoje zastosowanie i nie ma jednostek lepszych i gorszych, jak na przykład w podstawowej wersji gry, gdy piechota z mieczem i tarczą deklasuje niemal pod każdym względem tę wyposażoną wyłącznie w miecz. Wszystko ma swoją cenę z kolei, oznacza, że nie ma rozwiązań idealnych. Jeżeli jakiś budynek gwarantuje w Grimhammerze wysoki przychód, to z całą pewnością odbije się to negatywnie, od choćby na aspektach społecznych. Trudnych wyborów trzeba dokonywać od samego początku gry, aż do jej końca. Ciągle nowy content dochodzący od Creative Assembly, czyli twórców Total War'a, sprawia, że nowe frakcje są znacznie ciekawsze od starych frakcji, do tego stopnia, że granie starymi frakcjami po prostu nie ma sensu. SFO stara się wyrównać to, dodając ciągle nowe mechaniki do starych frakcji. Jednym z takich fajnych przykładów są chociażby krasnoludy, które w podstawowej wersji różnią się od Imperium tylko tym, że są karłami, dosłownie niczym więcej. W SFO krasnoludy mają zupełnie nowy system budownictwa, znaczy to, że każdy budynek krasnoludów ma 2 warianty. W miastach można wybrać tylko jeden z tych wariantów i każdy z nich daje zupełnie inne efekty. Daje to dosłownie dziesiątki, jak może nie setki możliwości budowania Twoich prowincji, miast i całej kampanii, skupiając się na czymś zupełnie innym. Kolejnym takim fajnym aspektem jest to, że każdą jednostkę krasnoludzką można ulepszyć w specjalnej kuźni runicznej, która jest w modzie i ona daje możliwość, że każda z tych jednostek będzie ulepszona na jedną z 4 opcji, zupełnie zmieniających jej właściwości. Dajmy na to krasnoludzki wojownik, czyli taka podstawowa jednostka może zacząć bardzo szybko się poruszać i być bardzo dobra w walce, ale będzie bardzo delikatna, czyli będzie miała mało obrony, albo wręcz przeciwnie,
Będzie bardzo wolna, będzie słabo atakować, ale będzie praktycznie nie do zabicia. SFO ma w tym momencie dziesiątki, może nawet i setki mechanik, aczkolwiek te, z których jestem najbardziej dumny, to chyba są te, które nie pozwalają graczom oszukiwać. Jednym z takich fajnych filarów jest ład publiczny, czyli jest to wartość w Twoich miastach, która waha się od -100 do +100. Jeśli spadnie do -100, to pojawia się armia rebeliancka, która może zaatakować Twoje miasto, aczkolwiek poza tym w podstawowej wersji gry ona nie daje nic więcej. W SFO za to, w zależności od procentu, jaki jest ład publiczny, masz pozytywne lub negatywne efekty dla swojej frakcji, jak i tego regionu. Więc nie da się oszukiwać, schodząc do -100 pojawia się armia rebeliancka, zabijamy ją i dostajemy na tym doświadczenie, pieniądze i tak dalej. Nie, bo jeśli jest na tym -100, nie dość, że pojawia nam się armia rebeliancka, to jeszcze ta konkretna prowincja dostaje bardzo duże negatywne efekty. To jest coś takiego, na co ludzie bardzo narzekali na początku, a później z czasem zaczęli to doceniać, bo sprawia to, że trzeba zacząć myśleć. Aktualnie największą trudnością dla mnie, tworząc mod Icechas, ponieważ mam masę pomysłów, masę rzeczy, które chciałbym zrobić, a czas jest moim ogranicznikiem. W tym momencie nad modem pracuję od 8 do 12 godzin dziennie, od poniedziałku do niedzieli, ku uciesze mojej żony. Więcej niż 8. Minimum 12. Wytnij to proszę. Ja jestem osobą, która robi 90% moda. Poza mną jest około 20 osób, które pracują nad różnymi aspektami. Jest oddzielna drużyna, która pracuje nad balansem kampanii, balansem samych bitew, rozpisywaniem nowych mechanik, pisaniem samych tekstów, tworzeniem ikon profesjonalnie. SFO nie jest bynajmniej skończonym modem. Michał cały czas wprowadza do niego swoje nowe pomysły, rozwija kolejne mechaniki, po gruntownych zmianach w bitwach skupia się obecnie na kampanii i reaguje na zmiany implementowane przez twórców gry w oficjalnych patchach i dodatkach. Bo większość takich dodatków powoduje niestety, że mody przestają działać i wówczas trzeba je odbudować, co czasem zajmuje to nawet kilkaset godzin. W związku z tym, że ciągle nie powstał jeszcze Total War Warhammer 3, nie można powiedzieć, by Grimhammer był chociaż w połowie swojej drogi. A gdy kiedyś zostanie już ukończony, wówczas Michał zajmie się najpewniej modowaniem innej gry z serii Total War, od choćby wydanego niedawno Free Kingdoms. Ale pewnie zastanawiacie się, jak dużo figurkowego Warhammera musi grać Michał, skoro jego mod tak wiernie oddaje jego zasady. Przekonajmy się. Figurkowy Warhammer. To jest bardzo ciekawy temat, ponieważ w samej Polsce Warhammer Fantasy nie jest zbyt popularny, tak? 40 000 jest znacznie bardziej popularny. Pierwszą rasą, którą zobaczyłem jako taką figurkowego, byli Skaweni, czyli szczuroludzie, i nie wydało mi się to zbyt ciekawe. Miałem wtedy około 8-9 lat, więc prawie 20 lat temu. A jak to wygląda dzisiaj z figurkowym Warhammerem? Mam swoje dwie figurki tylko. Niestety jest z nim Scarsyn Headtaker i Belegar Ironhide. Jak żona mi pozwoli, to również mam zamiar powiększyć moją kolekcję. Pozwolę. Pozwolisz. SFO Grimhammer 2 to modyfikacja całościowa dla gry Total War Warhammer 2. Jeśli miałbym ją szybko streścić, jest to modyfikacja, która sprawia, że gra jest znacznie bliższa książkowemu i figurkowemu oryginałowi. Mamy tu super jednostki, smoki są naprawdę potężne, wszystko jest bardziej przydatne, mamy dużo więcej mechanik, nowe i stare frakcje stoją na tym samym poziomie zaawansowania, ale przede wszystkim jest to dużo fajniejsza gra pod względem ilości możliwości, które możemy robić. Jest też trudniejsza przez to, ale dzięki temu nagrody i satysfakcja jest znacznie większa. Więc jeśli lubicie Warhammera, lubicie olbrzymie armie z bohaterami, którzy potrafią naprawdę siać zniszczenie, Grimhammer jest dla was. To jak? Jest tu jakiś fan Total Warów? A Warhammera? Czy to komputerowego, czy figurkowego? No i czy graliście kiedyś w Grimhammera? A może zamierzacie zagrać? Piszcie w komentarzach i głosujcie w ankiecie. A jeżeli podobał wam się ten film, koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się!